Witam, witam. Dzisiaj mam do zaproponowania sukienkę zrobioną na drutach bez zszywania. Projekt ten w większości jest przerabiany na okrągło, według mnie bardzo prostą metodą. Wykorzystałam tutaj włóczkę z rodziny Katia Ondas. Jak widać po rozłożeniu jest to siateczka. Dzianina z tej włóczki jest bardzo miła w dotyku i klejąca się, więc uważam, że całkiem fajnie układa się do ciała. Poza tym rozmiar tej sukienki jest bardzo uniwersalny, gdyż naciąga się do sporych rozmiarów, a i na osobie szczupłej wyglądałaby całkiem efektownie. Tu w tej sukience chciałam uzyskać zmianę kolorów łagodniejszą niż na projekcie, który już wkrótce pokażę, a tutaj jest mały zwiastun. Zastosowałam sposób, który tutaj będę tłumaczyć. Materiał do tej sukienki waży 550 gram. Nie podam długości, gdyż zakupiłam go na wyprzedaży i nie ma metki, a druty używam 6 mm. Zaczynamy. Podzieliłam dzianinę na 4 kolumny i będę robiła 4 nitkami. Tu widać efekt, jeżeli bym przypadkowo dobierała początek nitki. Dzianina jest podzielona na połowę tyłu, 2 elementy następne to jest przód i ostatni element to jest połowa tyłu. Ja chcę uzyskać efekt, by kolory w rzędach układały się bardziej jednolicie. Nabrałam 160 oczek. Tak wymierzałam nitki, by każde 40 oczek zacząć nabierać w momencie, gdy się zmienia z turkusowego kolor na kolor szarawy, a nitką pomocniczą była nitka turkusowa przez całą długość. Mam zrobione 4 elementy i będę robić w 4 kolumnach z kolorowej włóczki, by ta włóczka układała się mi w taki wzór, jak ja chcę. A dzielę wzór w taki sposób. Zaczynam od oczka brzegowego, które będzie moim oczkiem lewym w następnych powtarzaniach elementu, gdyż na każde 10 oczek pierwsze i ostatnie oczko jest lewe, czyli pierwsze brzegowe, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, 8, 9, następnie 10 lewe i zaczynam od nowa. Pierwsze lewe, drugie prawe i przez 8 robię prawych. I 10 lewe. I ponownie lewe, 8 prawych. I 10 lewe. I ostatni element w tej kolumnie. Pierwsze lewe, 8 prawych. I 10 na lewo. Tutaj jak widać mam zmianę koloru, więc zmieniam na drugą nitkę, przekładam, tutaj też sobie od razu oplotę nitkę, żeby ją zabezpieczyć i przerabiam tradycyjnie element, zaczynając od oczka lewego, 8 prawych i lewe i powtarzam. Robię w ten sposób do końca rzędu
zmieniając za każdym razem, kiedy już dojdę do miejsca, gdzie jest druga nitka, nitkę na drugą. Od tej pory oczka robię tak, jak schodzą z drutu po prawej i po lewej stronie robótki. Podział na 4 kolumny daje mi właśnie to, że te paski nie zmieniają się bardzo często i kolory dopiero zmieniają się po kilku rzędach. Przy wymierzaniu odcinków kolorów, żeby jednakowo się zaczęły, w momencie, gdy zaczynał mi się ten kolor, obcinałam w tym miejscu, to są te odcinki, i zaczynałam każdy kłębek od nowa. Przerobiłam 17 cm tam i z powrotem robótkę, gdyż chciałam uzyskać rozporek z tyłu bądź z przodu sukienki, w zależności od potrzeby przy noszeniu. Jeżeli nie chcę takiego rozporka, mogę przejść od razu do robienia w koło, tak jak będę tutaj pokazywać w dalszej części. Jeszcze raz pokażę tutaj na dłuższej robótce, gdy 40 oczko lewe i przekładam zawsze w ten sam sposób, następna od dołu, tą przytrzymuję i przerabiam dalej. Dokładnie w taki sam sposób element wzoru, który powtarzam. I ponowna zmiana. Staram się zrobić to ściśle, żeby nie rozchodziła mi się robótka w miejscach łączenia. Jestem więc w tej chwili na końcu rzędu po prawej stronie. Ja będę więc łączyć teraz, co nie znaczy, że będę robiła na okrągło. Będę robiła do tego momentu i z powrotem nawracała. Mam ostatnie oczko po prawej stronie. Zostawiam je na drucie. Przekładam oczko z początku i przerabiam je na lewo. A oczko przełożone pozostawiam. Odwracam, przerabiam na prawo i pozostałe 8 oczek robię na lewo i całą resztę według tego, jak robiłam poprzednie rzędy. Gdy dochodzę do końca rzędu na lewej stronie, przerobiłam 8 oczek lewych, przerabiam oczko, które było na skosie i zostało na tamtej stronie, na prawo. Następnie przed przejściem na drugą stronę trzymam nitkę z tyłu robótki, zdejmuję oczko, przekładam nitkę i wkładam z powrotem oczko. W tej chwili obracam robótkę na prawą stronę. Ta nitka, jak widać, jest swobodnie. Przerabiam na lewo pierwsze oczko i robię dalej wedle wzoru. Tak przerabiam wszystkie oczka na łączeniu. A tymczasem przerabiam do końca tego rzędu. Ponownie na prawej stronie po przerobieniu 8 oczek na prawo przerabiam oczko ostatnie na lewo, zostawiam nitkę z przodu, ściągam oczko pierwsze z drugiego końca, przekładam, zakładam z powrotem i odwracam robótkę. Mam tą nitkę przeplecioną i przerabiam na powrót oczko prawe, 8 lewych i prawe i powtarzam.
Po przerobieniu na długości około 75 cm przejdę do rozdzielania robótki na części, do zrobienia otworów na ręce i dekolty. W momencie, gdy dochodzę do końca rzędu na lewej stronie, gdzie robię łączenie dwóch części i jest rozporek na dole, tu ostatnie oczko przerabiam na prawo i nie przeplatam już z pierwszym oczkiem następnej części, tylko odwracam. I w tej chwili każdą z 4 kolumn będę przerabiać osobno i nie będę łączyć. Czyli tu zaczynam od oczka brzegowego, przerabiam w sumie z tym oczkiem brzegowym 40 oczek, tradycyjnie według wzoru, tak jak schodzi z drutu. I kiedy dochodzę do miejsca, gdzie powinnam przeplatać dwie nitki, tą nitkę odkładam z robótką i bez przeplatania przerabiam dalej. Czyli ściągam oczko brzegowe i dalej przerabiam w sumie 40 oczek, tak samo jak pierwszą kolumnę. Dokładnie tak samo robię z każdą następną częścią. Teraz nie będę pomiędzy tymi częściami przeplatać nitki, żeby je łączyć, tylko właśnie będę rozdzielać, przerabiać każdy element bez tego łączenia. W taki sposób przerabiam od momentu, gdzie przestałam łączyć poszczególne kolumny, mniej więcej 20 cm. To jest tyle, na ile potrzebuję wysokość otworu na rękę, ale również i dekolt. Po przerobieniu elementów 4 kolumn będę zamykać teraz na ramiona. W zależności, gdzie chcę mieć rozporek. Jeżeli chcę mieć rozporek z boku, to w tym momencie odpowiednio łączę rękawy. Jeżeli chcę mieć z tyłu lub z przodu, to łączę w taki sposób, jak tu pokażę. Tu jest miejsce, gdzie na dole jest rozporek. Pierwsza i druga kolumna, łączę je razem, przerabiam u góry te oczka. Jeżeli chciałabym mieć rozporek z boku, to łączyłabym, tu w tym miejscu na dole jest rozporek, to łączyłabym te dwie kolumny, a dekolt z przodu i z tyłu byłby w tym miejscu. Ja chcę mieć rozporek z tyłu, więc łączę pierwszą i drugą kolumnę. By przejść do przerabiania razem, muszę przełożyć z pierwszej kolumny oczka na drugi drut. Po przełożeniu składam pierwszą i drugą kolumnę razem. W taki sposób korzystam z nitki, która jest przy drugiej kolumnie na początku i będę przerabiać teraz razem. W tym celu przekładam jedno oczko z drugiego drutu i przerabiam te dwa oczka razem. Przekładam z powrotem i z prawego drutu i przerabiam te 3 oczka ponownie razem. I jeszcze.
Jak widać, łączę na prawej stronie. Przerobione oczko wkładam z powrotem, plus dodatkowo oczko z drutu prawego i przerabiam 3 oczka razem. W ten sposób robię aż do przerobienia wszystkich 40 oczek. Zamykam je na prawo, nawet te oczka, które były przerabiane na lewo we wzorze. I ostatnie oczko przerabiam razem. Dodatkowo jeszcze raz przerobię. Mam zamknięte oczka na jednym ramieniu. Tak to wygląda. Obetnę nitkę i jeszcze dodatkowo przywiążę, żeby zabezpieczyć i drugi początek, i obydwie nitki już odkładam. Teraz to samo zrobię z drugą stroną. Trzecią i czwartą kolumnę połączę też razem, czyli przekładam oczko i przerabiam je razem. 2 i teraz już przerabiam po 3. To przełożone oczko przerobione plus dodatkowo z prawego drutu i ponownie na 3. Przerabiam tak wszystkie 40 oczek z jednego i z drugiego drutu. I to tyle na dzisiaj. Chociaż modelka nie jest doskonała, sukienka leży jak trzeba. Jeżeli się podobało, proszę o kciuk w górę i komentarz, a także zachęcam do subskrypcji, jeżeli jej jeszcze nie masz. Sprawisz mi wielką przyjemność, jeżeli skorzystasz z mojego wzoru i swoje zdjęcie umieścisz pod tym filmem na grupie Facebooka KK Handmade. Dziękuję i oczywiście zapraszam po więcej.